W dzisiejszym wydaniu reakcja Netanjahu na naciski świata w sprawie zakończenia mordowania cywili, Trump pracuje nad poparciem dla atomowych ceł, wymiana dronowa ataków Rosja-Ukraina. Mamy odpowiedź premiera Izraela, Benjamina Netanjahu. Ogłosił on, że wojna w strefie Gazy zakończy się wyłącznie na warunkach Izraela. Wśród tych warunków znajdują się całkowite rozbrojenie Hamasu, usunięcie jego przywódców oraz zapewnienie, że Gaza przestanie stanowić zagrożenie dla Izraela. Netanjahu podkreślił, że Izrael nie zgodzi się na zawieszenie broni, jeśli Hamas zachowa choćby pozory zwycięstwa. W kontekście trwającego konfliktu Izrael rozpoczął operację Gideon's Chariots, której celem jest przejęcie pełnej kontroli nad całym terytorium Gazy. Netanjahu zaznaczył, że Izrael jest gotowy na tymczasowe zawieszenie broni w zamian za uwolnienie zakładników. Jednak podkreślił, że ostateczne zakończenie wojny nastąpi tylko po spełnieniu wyżej wymienionych warunków. Dodatkowo premier Izraela wyraził poparcie dla planu relokacji ludności palestyńskiej z Gazy, zaproponowanego przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Plan ten zakłada przesiedlenie 2 milionów Palestyńczyków do innych krajów arabskich. Netanjahu uznał ten plan za rewolucyjny i stwierdził, że jego realizacja jest jednym z warunków zakończenia konfliktu. Na arenie międzynarodowej decyzje Izraela spotkały się z krytyką. Liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady wyrazili sprzeciw wobec działań Izraela w Gazy, co Netanjahu skomentował jako stanie po złej stronie historii. Dodatkowo premier Izraela porównał hasło Wolna Palestyna do nazistowskiego pozdrowienia Heil Hitler, oskarżając jego zwolenników o dążenie do zniszczenia państwa żydowskiego. Pomimo międzynarodowej presji, Izrael tylko częściowo złagodził blokadę Gazy, umożliwiając dostarczenie ograniczonej pomocy humanitarnej, w tym mąki i leków. Jednak organizacje humanitarne podkreślają, że skala dostarczanej pomocy jest niewystarczająca w obliczu kryzysu humanitarnego, który pogłębia się w regionie. Podsumowując, Izrael utrzymuje twarde stanowisko w sprawie zakończenia konfliktu w Gazy, uzależniając je od spełnienia szeregu warunków, w tym całkowitego rozbrojenia Hamasu i realizacji planu relokacji ludności palestyńskiej. Działania te spotykają się z międzynarodową krytyką i obawami o pogłębiający się kryzys humanitarny w regionie. Drugi temat. Gdy Trump ogłosił możliwość nałożenia 500% ceł na państwa kupujące od Rosji ropę, świat się śmiał. Kilka dni po tych słowach dowiadujemy się, że Senat Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do nałożenia na Rosję najbardziej dotkliwych sankcji od początku wojny w Ukrainie. Projekt ustawy nazwany Sanctioning Russia autorstwa senatorów Lindsey'a Grahama, republikanin, i Richarda Blumenthala, demokrata, zdobył już poparcie 81 senatorów, co stanowi większość zdolną do odrzucenia ewentualnego weta prezydenta. Kluczowe założenia ustawy cła w wysokości 500% na import z krajów kupujących rosyjską ropę, gaz, uran i inne surowce energetyczne. Sankcje wtórne wobec państw wspierających rosyjską gospodarkę, takich jak Chiny czy Indii. Automatyczne zaostrzenie sankcji po 90 dniach, jeśli Rosja nie podejmie konstruktywnych działań w kierunku pokoju. Senator Graham ostrzegł, że jeśli Rosja nie przedstawi wiarygodnych propozycji zawieszenia broni w najbliższych dniach, Senat przystąpi do głosowania nad ustawą. Podkreślił również, że sukces lub porażka tych sankcji będzie miała wpływ na globalne postrzeganie siły Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście rywalizacji z Chinami. Mimo że prezydent Donald Trump wykazuje ostrożność w kwestii nowych sankcji, obawiając się eskalacji konfliktu, rosnąca presja ze strony Kongresu może skłonić go do zmiany stanowiska. Wielu europejskich sojuszników USA wyraża zaniepokojenie brakiem zdecydowanych działań ze strony administracji Trumpa, zwłaszcza w obliczu kontynuacji agresywnych działań Rosji na Ukrainie. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, może to znacząco wpłynąć na gospodarkę Rosji, ograniczając jej zdolność do finansowania działań wojennych. Jednocześnie może to również wpłynąć na relacje handlowe USA z krajami trzecimi, które nadal współpracują z Rosją. Obecnie projekt ustawy oczekuje na głosowanie w Senacie, które może odbyć się w najbliższych tygodniach. Niestety, zabawa cłami, które ogłaszał, a później rezygnował z nich Trump, zdecydowanie obniża wiarygodność. Chociaż w tym wypadku to będzie poparte ustawą, więc kto wie. A konflikt i wzajemne ciosy między Ukrainą a Rosją trwa. W nocy z 21 na 22 maja tego roku doszło do eskalacji działań wojennych między Rosją a Ukrainą, charakteryzującej się zmasowanymi atakami dronów po obu stronach konfliktu. Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony, ukraińskie siły przeprowadziły skoordynowany atak z użyciem 105 dronów,
z czego 35 zostało zestrzelonych nad obwodem moskiewskim. W wyniku tych działań tymczasowo zamknięto wszystkie 4 moskiewskie lotniska: Szeremietiewo, Wnukowo, Domodjedowo i Żukowskiego, a także porty lotnicze w Tambowie i Włodzimierzu. Dodatkowo w regionach Tuły i Nowomoskowska odnotowano eksplozje oraz uszkodzenia budynków mieszkalnych, co wskazuje na intensywność ataku. W odpowiedzi Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków dronowych w ostatnich miesiącach, wykorzystując 128 dronów typu Szachet oraz rakietę balistyczną Iskander-M. Ukraińska obrona powietrzna zdołała zestrzelić 112 dronów. Niestety w wyniku ataku w Chersoniu zginęła starsza kobieta, a w Kijowie fragmenty zestrzelonych dronów spadły na teren szkoły, nie powodując jednak ofiar wśród uczniów. Obie strony konfliktu demonstrują zdolność do przeprowadzania zmasowanych ataków dronowych, co świadczy o intensyfikacji działań wojennych i eskalacji napięcia. Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Moskwą oraz uszkodzenia infrastruktury w Ukrainie podkreślają rosnące zagrożenie dla ludności cywilnej po obu stronach. W obecnej sytuacji dalsze działania militarne mogą prowadzić do zwiększenia liczby ofiar i zniszczeń, a także pogłębiać kryzys humanitarny w regionie. Z pewnością takie ataki nie zmienią linii frontu, raczej są sygnałem, że żadna ze stron nie ustąpi. Proszę napiszcie w komentarzach, co myślicie na te tematy. Zapraszam do subskrypcji, by być na bieżąco.